Dzisiaj startujemy. Tylko jak? Zbiornik musi być wyjątkowy, przemyślany. Czy też może lepiej pójść na żywioł? A co do środka? Jaka aranżacja? A może jednak zbiornik roślinny? Pomyślmy, co z natury jest mi najbliższe, przynajmniej ostatnim czasem. Okej, myślę, że już mam. Witam serdecznie w długo oczekiwanym filmie. Udało mi się nazbierać, jak widzicie, trochę drewna. Mogę ruszać z swoim zbiornikiem. Powiem wam, że łatwo nie było. Postawiliście mi bardzo wysoką poprzeczkę, patrząc na ilość wyświetleń związanych z tym zbiornikiem. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ lubię wyzwania. Mam nadzieję, że was nie zawiodę. Ostatecznie zdecydowałem się na aranżację w temacie, który ostatnio lubię zakładać, czyli lecimy z odwzorowaniem lasu. Tutaj będę miał większe pole do manewru niż w tych maleńkich zbiornikach. Może rzeczywiście to będzie wyglądało jak taki prawdziwy las z prawdziwego zdarzenia. W pierwszej kolejności postanowiłem wszystko ułożyć na sucho, nawet bez podłoża. Musiałem posprawdzać, czy dekoracje, które mam, będą się nadawać i czy uda mi się z nich znaleźć jakąś głębię, coś co będzie mnie satysfakcjonować. Ostatecznie z całości byłem zadowolony, strzeliłem fotkę, aby zapamiętać mniej więcej ten układ i wszystko wyjąłem, aby móc zacząć następny etap. Drzewo jeszcze nie jest w żaden sposób przeze mnie przygotowywane do tego, żeby można było je włożyć do akwarium. Jedyne co zrobiłem po znalezieniu go latem w lesie, to wsadziłem je do beczki z wodą. Na wsi się moczyła w wodzie przez taki bardzo długi okres czasu. Troszeczkę poobrywam jeszcze takie bardziej suche, nieżywe części, po to, żeby to po prostu nie gniło. Na samym spodzie akwarium poukładam jako tą pierwszą warstwę takie worki z lawą wulkaniczną. Lawa wulkaniczna ma mocno porowatą powierzchnię i znakomicie sprawdzi się jako ta pierwsza warstwa, w której będą żyły bakterie oraz pożyteczne mikroorganizmy. Ma bardzo porowatą powierzchnię, która pomaga w dotlenieniu tych miejsc, w których tego tlenu zazwyczaj brakuje. Zasadzę tam odpowiednie rośliny, które poprzez system korzenia, rozbudowany system korzeniowy będą pompowały to powietrze właśnie w te rejony trudno dostępne. I worki niekoniecznie trzeba robić, tak jak tutaj pokazuję, niekoniecznie trzeba kupować, można również zrobić swoje własne. Robię to z zużytych pończoch, opróżniłem specjalnie, podziurawiłem, że nie trochę tego. To trochę tnę na odpowiednie kawałki, które mnie interesują. Dzięki temu łatwiej jest mi później w przyszłości odzyskać ten materiał na akwarium duże 200 litrów będzie w przyszłości łatwiej, jeżeli będę chciał założyć jakąś nową aranżację, pozbyć się tego, co tam jest w środku. W drugim etapie nie sypię do środka jeszcze ziemi ogrodowej. Muszę przemyśleć wszystko już z podłożem i dekoracjami. Jeszcze będę wszystkim maglować na prawo i lewo, a nie chcę, żeby piasek się przemieszał z ziemią. Do tego idzie też tylko sam piach. A jaki zwykły, najzwyklejszy piasek do piaskowni skupiony w sklepie budowlanym. No i pytanie, które często zadajecie, czy on się nadaje? No to jak mam wam na to odpowiedzieć? Zerknijcie na mój kanał, zobaczcie jak zakładam zbiorniki i sami sobie odpowiedzcie. Piasek wsypuję z bardzo dużym spadem. Akwarium jest dość płytkie i nie można tutaj poszaleć, jeśli chodzi o złapanie tej głębi. Ale nie ma co, jakoś trzeba sobie poradzić. Zastanawiałem się też, jakich kamieni użyć. I nawet gdybym ich nie chciał, to byłem zmuszony do ich użycia, bo drewno, które miałem, musiałem pokleić, żeby nie wypłynęło. Początkowo myślałem nad użyciem takich bardziej dekoracyjnych kamieni, ale niestety miałem ich zbyt mało. Ostatecznie przypadkowo włożyłem jeden duży kawałek łupka i to był strzał w dziesiątkę. Zawsze, żeby zacząć, potrzebuję jakiegoś jednego punktu, od którego później mogę się odnieść i lecieć z całością. Dalej znów zabawa w piasku. Musiałem go wybrać dość sporo, aby móc nasypać ziemi. Zebrałem też trochę tych worków z lawą. Całość wyszła jednak zbyt wysoko. Potem przy tak wąskim zbiorniku mogłaby się zsypywać ziemia, piasek. Docelowo chciałem użyć tylko ziemi do oczek wodnych.
Podłoże to w przeciwieństwie do innych z przeznaczeniem do doniczek ma na worku już napisane, czego się można spodziewać w temacie podstawowych makroelementów, których równowaga stanowi ważny element w utrzymaniu całości w równowadze biologicznej. Ziemia do oczek wodnych ma troszeczkę za niskie jednak pH, bo w granicach 6,5 do 7,5 to czy za wysokie. A z uwagi na to, że w środku będę chciał mieć krewetki i lepsza byłaby ta woda w tych niższych granicach, postanowiłem zmieszać ją z jakąś inną, którą miałem u siebie tutaj wpływ. Ta ma pH w zakresie 5,5 do 6,5. Mniej więcej nasypałem połowę jednej i połowę drugiej, licząc, że te pH będzie właśnie w tej dolnej granicy. Mam nadzieję, że te moje eksperymenty się sprawdzą, a jak nie, to będę potem walczyć z glonami. Będziemy później mogli przynajmniej spróbować jakichś technik zwalczania glonów. No i teraz zaczyna się już prawdziwa zabawa. Ułożenie tej głównej dekoracji, która oczywiście nie pasowała tak, jakbym chciał. Trzeba było wszystko poprzycinać i potem pokleić. Miałem z tym docinaniem nie mało zabawy. Całość ciąłem piłką ręczną, a korzenie były wyjątkowo twarde. Wszystko by było ok, gdybym to robił o normalnej porze, a nie o 22 w nocy. Kiedy o tej porze trzeba być już w miarę cicho, tak by nikogo nie pobudzić. Wyposażyłem się również w marker, którym zaznaczałem na drewnie miejsca, gdzie chcę wykonać cięcie. Przy okazji przypomniała mi się rozmowa, którą ostatnio przeprowadziłem z jednym z Was. Zadano mi pytanie, jaką aranżację ułożyć w zbiorniku. Ja wiem, że pewnie poleci hejt po tej mojej wypowiedzi, ale akwarium ma być dla Was, dla Waszych najbliższych. Zobaczcie, co z natury jest Wam najbliższe, zobaczcie, co Wam się najbardziej podoba i idźcie w tym temacie. Jak nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba spróbować ponownie i ponownie i ponownie. Zresztą daleko nie trzeba szukać, zerknijcie na kanał i zobaczcie, jak moje zbiorniki ewoluowały przez te lata. Albo jeśli na przykład zakładacie zbiornik dla dzieciaków, którym spodoba się, nie wiem, nurek wypuszczający bąbelki, to dlaczego go tam nie ma być? Pod warunkiem oczywiście, że dekoracje użyte w zbiorniku nie będą miały negatywnego wpływu na mieszkańców. Sam zresztą tak wpadłem w te hobby. Tata miał akwarium i gdy chciałem w nim pogrzebać, coś zmienić, dodać jakiś zameczek, jakąś dekorację, nie robił mi w tym problemu, a jedynie mnie wspierał i pomagał wszystko tak dograć, żeby ryby miały się dobrze. Dekoracje, żeby zostały na miejscu, tak jak to sobie umyślałem, kleję za pomocą chusteczek higienicznych oraz kropelki. Kleju cyjanoakrylowego. Takie połączenie jest mocne i nie reaguje z wodą. Nie zaszkodzi mieszkańcom. Następnie już detale, czyli korzenie. Nie miałem obecnie drobnych korzonków, których mogłem użyć i musiałem je samemu przygotować. W tym celu łamię w różnych miejscach drobniejsze patyki, nadając im właśnie ten wygląd. Po umieszczeniu zbiorniku w odpowiednim miejscu nasza wyobraźnia zrobi resztę. Na środku zbiornika było trochę pusto i zastanawiałem się, co tam dać. Postanowiłem pokombinować ze ścieżką. Nie przepadam za tego typu elementami, co prawda, ale ładnie mogą podkreślić skalę. Martwiłem się, jak wyjdzie, bo potem byłby problem z wyciągnięciem całości. Ostatecznie jednak jestem z tego zadowolony. Chociaż wiem, że muszę to poprawić, ale na szczęście wiem już, jak to zrobić. Ścieżka również, żeby pozostała na swoim miejscu, bo w zbiorniku jako pierwszych mieszkańców od razu wrzuciłem ślimaki, to zalałem ją klejem. W końcu gotowe. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak zbiornik wyszedł. Bardzo mi się podoba. Przypomina mi taki las, w którym bardzo chętnie bym poszedł, do którego bardzo chętnie bym poszedł na spacer. Wiem, że jeszcze nie jest obsadzony, ale muszę przemyśleć to, jak go będę obsadzał. Wstępnie zbiornik zalałem. Muszę sprawdzić również, jak tam będzie z wypornością tych korzeni. Na razie zaleję troszeczkę. Sprawdzę w ogóle, czy jest szczelny zbiornik, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. I zadecyduję wtedy, pomyślę, co robić z tymi roślinami. Obiecuję Wam, że ten ostatni film, gdzie będę sadził rośliny i opowiadał Wam, dlaczego takie, a nie inne, no bo te rośliny też będą ewoluowały wraz z tym, jak będzie zbiornik przeżywał swoje etapy. I obiecuję, że ten następny film będzie szybciej niż ten dzisiejszy, bo wiem, że wielu z Was na to czekało, ja sam zresztą czekałem. Od momentu, kiedy pojawił się ten ostatni film, miałem dość sporo rzeczy na głowie, a jak wiecie, akwarystyka nie jest moją pracą, to jest jedynie moje dodatkowe zajęcie, takie hobby, gdzie robię to po nocach, wtedy kiedy wszyscy śpią, tak jak teraz, zobaczcie, jest już 23, kiedy ja siedzę i zamiast spać to grzebę dłubię w zbiornikach. Dobra, zalewam to, wsadzam filtr. Zaraz Wam pokażę, jaki filtr mam zamiar tutaj użyć. Lampa, jak widzicie, już jest nad zbiornikiem.
Akwarium już mi się kończy nalewać i pokażę Wam jeszcze filtr dzisiaj, który tam zamiar mam użyć. Filtr, który był wcześniej w tym moim zbiorniku, który tu stał 60-litrowy, do tamtego był troszeczkę nawet za, a teraz będzie no oczywiście za mały. Filtr naszej rodzinnej marki. Po to, żeby nie stracić tych bakterii, które były w tym filtrze, wsadziłem go tutaj do tego zbiornika. On tutaj cały czas działa od tych kilku, 3 czy 4 miesięcy. Filtruje wodę w tym baniaku i już najwyższy czas, żeby go przełożyć. No, filterek ładnie popycha wodę po całym akwarium. Na dzisiaj to tyle, bo już jest prawie 12, jutro na 7 do pracy. Prześpię się z tym zbiornikiem i zobaczę, czy coś nie wypłynie, bo jak na razie nic nie wypłynęło. Jeżeli chodzi o korzenie, jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Miałem obawy co do tego właśnie, czy te korzenie pozostaną na miejscu, ale jak widać udało się. Na koniec, no jak zwykle, zachęcam do wspierania kanału. Chcę również wymienić mikrofon, bo jak wiecie, ten dźwięk nie jest taki, jakby był. Jak tu w studyjku nagrywam, to jest spoko, ale jeżeli chodzi o wyjazdy, no to tam już jest ten problem. Jeżeli ktoś z Was chciałby dorzucić parę groszy, to zbiórka jeszcze jest aktywna. Od razu z góry dziękuję. W tym filmie to tyle. Obiecuję, że następny film nie będzie, na następny film nie będziecie musieli tak długo czekać, za jakieś 2 tygodnie maksymalnie. Postaram się na przyszły tydzień, ale jak mi się nie uda, to za 2 tygodnie maksymalnie będzie film gotowy o tym zbiorniku. Zapraszam na zerknięcie na kanał. Wlatuje tutaj miniaturka od filmu, który Wam proponuję. I jeżeli ten Wam się nie spodoba, to na kanale znajdziecie jakiś na pewno, który Wam się spodoba. Pozdrawiam, hej!